Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj średniak od Motorola Edge 30 Neo, czyli nowy, już chwilę ma, ale w miarę nowy smartfon od Motorola. Widać współpracę z Pantone, czyli kolorystyka nawiązana, wzięta po prostu od nich. Moja wersja to Black Onyx, występuje jeszcze w trzech innych kolorach, fioletowym, opalizującej bieli, jak i również zieleni. To warto sobie zobaczyć na stronie Motorola. Ja mam taką wersję czarną. Ja bym wybrał czarną, ale wiadomo, niektórzy wybierają inne kolorki. Wiecie, jak to jest różnie. Można to tutaj sobie zawsze dobrać. Telefon fajny, bo nie jest duży. Jest mały, mówiąc krótko, i jeszcze w dodatku bym powiedział, że jest dosyć lekki. 6,28 cala, jeżeli chodzi o sam ekran. Fajnie. Mamy tutaj POLED-a z odświeżaniem 120 Hz. To mi się podoba jak najbardziej. Tego typu rozwiązania zawsze moim zdaniem są jak najbardziej na plusie. No weźmy, zobaczmy pierwsze wrażenie, jak ten telefon wygląda. Na pewno jest lekki. To wam powiem, że czuć, że on nie jest jakiś taki bardzo ciężki, jeżeli chodzi o ten smartfon. Fajnie wykonany, gdyż jest czarny, to po pierwsze, ale ładnie. Tutaj jest szkło matowe, które wygląda bardzo fajnie. Aparaty trochę wystają, nie da się ukryć, no ale cóż, co na to poradzimy. Tak to z nimi tutaj jest. Jeżeli dobrze kojarzę, to tutaj ten ring potrafi wam też coś podświetlić się, jeżeli mnie pamięć nie myli, albo i myli, to już mnie poprawicie. Cóż dalej, jeżeli chodzi o właśnie aparaty, trochę wystają, no ale niestety taki to urok. Od dołu mamy głośnik, są dwa, jest wsparcie dla Atmosa, więc też spoko. Mikrofon USB typ C i gniazdo na karty SIM, jak to tutaj rozwiązane jest, uszczelka, więc jest szansa, że trochę dalej się znamy niż dobramy, jeżeli chodzi o wodę, chociaż wiecie przeważnie, jak to wygląda. Nie rozszerzycie pamięci tego telefonu, więc tutaj ważna sprawa, żeby o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o pamięć, no to mamy tylko 128 GB. Trochę mało i brak karty SD. No, nie każdy może się zmieścić, jeżeli chodzi o kwestię jakby softu. Wydaje mi się, że obudowa jest metalowa. Taką sprawia wrażenie, więc to też całkiem fajna opcja. Z lewej strony czysto, od góry mamy tylko informację, że jest Dolby Atmos, dodatkowy mikrofon. No i sam ten ekran. Jak już wam powiedziałem, jest 120 Hz, jest POLED, jasność maksymalna. Powiem wam, że dosyć jest duża, to muszę przyznać. To widzę, że telefon ładnie świeci, chociaż palcuje się jak każdy. Nie ma na nim folii żadnej, to już na dzień dobry jest oczywiste w tym momencie. Jako sztuka testowa. Odświeżanie dotyku 120 Hz, jest 10-bitowa głębia koloru, wsparcie na DCI-P3. Spoko, jeżeli chodzi o ustawienia ekranu, zobaczmy, czy coś tutaj mamy ciekawego i nowego, jeżeli chodzi o Motorola. Jest oczywiście automatyczna jasność, wiadomo, rozmiar czcionki, bla bla bla, podświetlenie nocne. Możemy sobie zobaczyć kolory, naturalne, nasycone, od razu widać, że wyglądają ładnie, zapobieganie migotaniu spoko, wygaszony ekran zegar. Jest ready for, czyli możecie tego telefonu podpiąć do jakiegoś zewnętrznego monitora za pomocą USB typ C albo bezprzewodowo, no wiecie, taki deksik a la Samsungowy, więc to w taki sposób sobie działa, rzuty, powiadomienia i jeszcze przy samym ekranie oczywiście, jak sobie go ruszycie, to on coś takiego wam pokazuje, takie always on display. Też świeci się ta dioda tutaj zielona, jeżeli mnie pamięć nie myli, jeżeli jest jakieś powiadomienie. No i cóż, jest oczywiście biometria. To widać, jest czytnik linii papilarnych i jest, no może najpierw nie czytnik. Jestem za kamerą i bardzo ładnie mnie tu rozblokowuje, całkiem szybko. To pozytywnie moim zdaniem, jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych. Oczywiście jest w ekranie, no trzeba coś ruszyć, dotknąć, turbo szybki. To na pewno fajnie, to już mi się też podoba. A jeszcze raz. Jeszcze się zbytnio nie miał czasu kiedy pomylić, więc pod tym względem ok. Serce tego smartfona. Co my tutaj mamy? Snapdragon 695. Znana już jednostka, dosyć dobrze, wiele telefonów na nim miałem, więc sprawująca się jak za swoje pieniążki, które się chce za ten telefon. Jak najbardziej ok. 8 GB RAM, też dobrze. 128 GB pamięci to troszkę moim zdaniem za mało. Następne tematy myślę, że warto powiedzenia, może jeszcze zanim jesteśmy przy tym, że na kolejne sprawy, czyli aparat, powiem wam, że telefon fajnie, szybko działa. To już to pierwszą rzeczą, którą zdążyłem zwrócić uwagę, że naprawdę Motorolka płynna, jak to zwykle często u Motorola, prawie czysty Android. Jaki tutaj mamy w ogóle Antka na chwilę obecną, jeżeli mnie nie myli pamięć, czy to gdzie tu mamy system
Języki wprowadzania, aktualizacja. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest jeszcze 12, ale gdzie to mamy? Kopia zapasowa. Ja jestem ślepy albo nie widzę informacji o telefonie. Tutaj zaraz sobie zobaczymy. No dokładnie 12. No, nie ma jeszcze 13. Szkoda. Mam nadzieję, że będzie. Przydałaby się. To się nie da ukryć, że to nowszy system zawsze jest jak najbardziej na plus i na tak. Następne sprawy, o których chciałem pogadać z wami, a mianowicie tematy związane z tym, co mamy w zestawie. Mamy etui. Nie lubię tego typu rozwiązań, bo to jest etui w stylu plastik. Jest wycięcie na to, co być powinno. Na początku wystarczy. Jest ładowarka. Co my tu mamy? 68 W. Fajnie. Jest kabel USB typ C, USB typ C. Ładowarka też na USB typ C. Bateria 4020 mAh. Ładowanie jest też bezprzewodowe, czyli indukcyjne. 5 W. Możecie w kui sobie ładować telefon. Plus dla niezbyt drogiego fona jak najbardziej jestem tutaj na tak pod tym względem. To, co mamy z tyłu, a mianowicie aparaty. Co tutaj mamy? Tak naprawdę, jak widzicie, dwa oczka, 64 megapikseli, quad pixel z optyczną stabilizacją obrazu i 13 megapikseli szeroki kąt z czujnikiem głębi. No ciekawe, jak to rozwiązali. Główny aparat ma światło 1.8, drugi ma aparat światło 2.2. I co nam Motorola potrafi zrobić? No, potrafi wam zrobić makro. Nie wiem, nie lubię makro. Jakoś praktycznie nigdy nie wykorzystuję, więc obecność tego aparatu makro wydaje mi się mało potrzebna. No widać, że coś tutaj porobi te fotki, ale oczywiście sobie posprawdzamy. Aplikacja standardowo jest zwolnione tempo, jest tryb film, zdjęcia, portret, pro. Czy ktokolwiek wykorzystuje pro w telefonach, to się zastanawiam. Jest nasze zdjęcie, jest kolor spotowy, czyli wycinamy brązik. Dobra, jak to się robiło? Ciach. O, ten kolor. No to trzeba zaznaczyć. Jak to? O, teraz wycięło. Wszystko poza tym zostało. No działa. Jak zwykle fajna zabawa. O tym często mówię. Reszta ustawień jak widać. Jeżeli chodzi o nagrywanie Full HD 60-30 klatek, zwolnione tempo jest do 120 klatek. Jeżeli tutaj dobrze widzę, to sobie zobaczymy w filmie. Co my tutaj mamy? 60-30. No i praktycznie, co tu jest jeszcze 16:9. No albo to ustawienie, włączenie mikrofonu, ustawienia SI, filmowania właśnie. Możemy sobie wydajne filmy, czyli kodek H265, spoko, stabilizacja jest. Będziemy testować, sprawdzać jak to działa. Na razie tylko tak wstępnie. No i oczywiście na froncie też mamy przedni aparat. Co on tutaj ma? Tak patrzę specyfikację, 32 megapiksela, też quad pixel, czyli jest szansa, że sweetfocie na froncie będą fajne. Jak już jesteśmy przy fotografowaniu, powiedziałem, że głośniki stereo, czyli jeden tutaj, drugi tutaj zaraz pod ekranem, jest wsparcie dla technologii Dolby Atmos, więc no spoko, można się pobawić, chociaż ostatnio taki mój tip, kupiłem sobie monitory studyjne i podłączając i korzystając z jakichś atmosowych dziwnych rzeczy, jak chce się mieć łaską charakterystykę, to te wszystkie polepszacze tak sypią brzmienie, że aż uszy bolą. Ale to takie już niezwiązane z telefonami. Inna moja bajka. Co dalej? Jest Bluetooth do 5.1. Jest wsparcie dla aptX HD. Dla dźwięku aptX. Pewnie aptX HD też nie tak, ale to trzeba by sprawdzić. Jest NFC, jest Wi-Fi do standardu AC. 5 GB i 2.4. Wszystkie GPS-y są na pokładzie. Praktycznie wszystko, co być powinno. Oczywiście jest jeszcze aplikacja Moto, w którą nie wiem, czy już jak ktoś nie wie, to tak się włącza w Motorolach latarkę. Jak wykorzystacie właśnie tą aplikację Moto, w której tak naprawdę macie wszystko, co powinniście się wiedzieć o waszym telefonie. Przeklikać, zobaczyć, poznacie wszystkie funkcje, które byście chcieli wiedzieć. No i fajny jest nowy zegarek, znaczy się widget z pogodą. Tutaj sobie to widzę, że jest różnica w porównaniu do poprzednich motek, które miałem okazję bawić się i testować. No więc tak na wstępie od Motorola E30 tyle. Fajny, mały smartfon, niezbyt drogi, działający, wyglądający fajnie. Na wstępie wygląda i działa dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej, jak go posprawdzam. Tyle. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.